Plan jest teraz taki, że jeszcze się położę na jakieś tam 3 godziny i później gdzieś pewnie o 2 wystartujemy i jedziemy teraz na Urząd Celny. Widzicie, jednak ochrona przyszła i powiedziała, że wypadł stąd. Że niestety się nie da w porcie stać 2 km. Widzicie, mogłam Turka posłuchać i od razu po prostu jechać. Tak jest tutaj, powiem wam, ciemno, że ja się tu wcale bezpiecznie nie czuję. Tak jakbym miała wstać nad ranem i obejść zestaw, to bym tutaj nie wyszła. No dobra, idziemy spać, bo już jest pół do 11, a o 1 chcę wstawać. Do zobaczenia, wy tu budujecie teraz. Ai 2000 utenti che hanno usato dispositivi 5 godzina, a ja już po pauzie spałam. Stawiłam sobie budzik na 35 minut. Wziąłam 10 minut na toaletę i na pauzę, żeby się dobrze budzić. Po prostu budzik dzwonił i dzwonił, a ja słuchałam, kurde, czy ja na pewno muszę. Powiem wam szczerze, że już widzicie, 53 minuty aż z tego zrobiłam, widzicie. A mi się tak spać strasznie chciało. Dobra, akurat teraz ktoś koło nas stoi, to się musimy wycofać. Taka stacja, że zawsze się gdzieś stanie. Zamiast na wprost było napisane 3,5 metra wysokości. Jeździłam tylko aż do dystrybutora. Patrzcie, że te rajki tutaj są na długość solutki. Witaj, krótkie te rajki, nie? Krótkie strasznie, nie? Ja też wczoraj przyjechałem, mówię, ja cię słałem, źle stoję czy coś. No. Co tam daleko? Do Mediolanu, ale tak mi się spać chce, że się musiałam, wiesz, muszę się przespać. No to ja pół godziny z 15 minut się prześpię i jadę dalej. No. Ale wszystko zawalone, to aż tu wjechałam. Dobra, to nie zakłócam, dobra. Aha, dobra, nie. Muszę przyznać, że już mam dość tego dzisiejszego stawania, ale wiecie, po prostu jest chyba taka ta nocka do jazdy, zresztą to już jest po 6. Po prostu co pojadę, to już mi się chce spać za chwilę. I tym sposobem udało się dojechać dzisiaj dopiero 3,5 godziny. Jestem tak całkiem po skosie ustawiona. Sprzęt przed tą chłodną wyłamy. Może być kraksa. Jedziemy dalej. A po co w ogóle takie rajki krótkie robić?
Jak już się słońce pojawiło, to już było łatwiej jechać, natomiast to nie jest tu. Jesteśmy generalnie przy lotnisku Malpensa albo Malpesa, nie pamiętam, no ale w każdym razie dowiedziałam się właśnie teraz, że cały kompleks ma jeden numer, więc musimy się jeszcze raz obrócić. Całe szczęście jest to fajnie zorganizowane i w kółko można jeździć bez problemu, więc gdzieś tam trzeba szukać przy Swiss Cargo i tak dalej. No ale nic, gość skojarzył przynajmniej nazwę, więc coś z tego będzie. A Wolwi tutaj grzecznie sobie stoi i czeka. W sumie to będzie pewnie tam, gdzie się pierwszy zatrzymałam, żeby popatrzeć na mapę. Trzeba przyznać, że ta firma, co tego może spieprzyć, to zawsze spieprzy. Jestem na tej firmie, co mi podali, na tym adresie. No i oni zadzwonili do tych celników i oni powiedzieli celnicy, że jestem na złym adresie i że spedycja ma mi podać dobry adres. No i napisałam do spedycji. Ciekawe, ile godzin będę czekać, aż mi odpiszą. Chciałabym po prostu coś rzucić już. Bo podjadę pod jakąś rampę i to wywalę. Po prostu jest niesamowite, jak tak można po prostu zwalić wszystko, to tylko najprostszą rzecz. No adres taki nawet można zwalić. Chłop się nade mną zlitował i mnie podprowadził gdzieś, gdzie jest tutaj niby biuro tych chyba celników czy coś. No i takie właśnie, że mam czekać, więc przynajmniej nie czekam już na adres, bo oczywiście pół godziny to za mało. W końcu zadzwoniłam do tej kobiety, powiedziałam, że to już długo jest pół godziny. Ona powiedziała, czekaj, ona sprawdzi. I powiem wam szczerze, że mi to brzmi na jakiś azjatycki akcent, więc nie wiem, czy to po prostu Chińczycy sami tego nie ogarniają i do tego język jest. No ale generalnie to tak to wygląda. Przyjechał jakiś jeszcze inny gość. Powiedział, że mam dwie opcje, albo czekać tutaj i nie wie ile to zejdzie, albo po prostu pojechać do Cargo City. I ja już tam szukałam w Cargo City, bo ja nauczona przecież przez miesiące jazdy po lotniskach i na tym lotnisku pamiętam też byłam. Nie wiem, czy pamiętacie taką kartkę No Sex Tonight. Kiedy po prostu chodziły dziewczyny i pukały. Więc to było tu i zawsze na każdym lotnisku jest jakiś taki punkt celny, gdzie można się odstrzelić, otworzyć plombę i tak dalej. Ja szukałam, ale tak z Google nie wynikało nic takiego, więc poprosiłam go, powiedział, że Cargo City, zaczął mi tam pokazywać, zapytałam, czy to daleko, mówi 2 km stąd, poprosiłam, czy mógłby mi pomóc i mnie poprowadzić po prostu, bo ten kontakt ze spedycją jest tragiczny, ja to pół dnia spędzę, więc powiedział, dobra. Także jadę za nim i mi po prostu przyprowadzi pod okienko i będzie fajnie, bo już mam 3,5 godziny jazdy, 6,5 godziny jazdy, jeszcze bym chciała coś po prostu dzisiaj ujechać. Ale chciałabym mieć to załatwione. Natomiast dobrze, że kojarzyli nazwę firmy. Ja coraz bardziej jestem zdania, że to po prostu są Chińczycy, którzy założyli sobie firmę w Bułgarii, bo tam jest najtaniej. Wciąż pod kosztami, jeżeli chodzi o prowadzenie firmy. No i właśnie jest jak jest. Że jest taka inna kultura. Komunikacji. Nigdy nie pracowałam z Chińczykami, ale to mi nie wygląda na żadną kulturę. Tam będzie ciasto na pewno, ale po prostu, żeby opiery załatwić z Trochę mi się wybrzuszył ten ładunek z prawej strony, aż się boję, no ale nic. Nic nie zrobię. Jak plomby będą otwarte w razie czegokolwiek, to robię z rowerzystów. Jakby był jeszcze naprawdę jakiś problem, no to po prostu będziemy przeładowywać jeszcze. Także powiem wam, że te chińskie rzeczy to jest tanie właśnie chyba takim zawsze czyimś kosztem. Malpensa City Cargo. Good. No ładnie to wygląda. Przynajmniej na razie. I tak patrzyłam na ten znak VFS, jak tam skręcałam. Tak patrzyłam. Enter here. Yes? You can park there. Go to that building on the 50th floor. Building B. Okay, building B and which floor? No, building C. Building C.
Ah, sì, ok. Okay, 5th floor. 5th floor. RF group. RF Group. Thank you so much. RF Group. RF Group. Powiem wam szczerze, że ten ładunek jest wart. Powiem wam, co się stało. Wszystko jest ok. Babka wzięła numer telefonu, powiedziała, no to będzie, to czekaj teraz tam, będzie gotowy, to dam ci znać. Może akurat się uda dzisiaj. Poprosiłam, żeby zrobiła wszystko, co się da dzisiaj, ale powiedziała, zobacz. Aż to było na odcisku 3 godziny wszystko się działo, więc po prostu zacznę już pauzę. Zjadam dzisiaj pakowanie popcornu. W sumie to tyle. Jest godzina 11, więc jakby załadowali, jakby zrobili to papiery dzisiaj, no to po prostu nocka nas czeka. W ogóle nie wiedziałam, że można tak po prostu takie rzeczy robić, że tak można pieprzyć wszystko. Widzicie to? W końcu to mam. Godzina 4. No, jesteśmy. Prosiłam dziewczyny, chodziłam, prosiłam i się udało. Dzwoniły i wydzwoniłam. Powiem wam, że bez tego to by jutro były. Tu, pamiętacie? Rampy do załadunku palet lotniczych. To jest hamulec. Żeby rampa nie spadła. Rampa, coś tam. Ale nie macie pojęcia, jaka jestem szczęśliwa, że się w końcu dało, bo dzisiaj znowu już byłam zła. Bardzo słabo dałam się wrobić z tym ładunkiem. Tak to się chyba jeszcze nigdy nie dałam wrobić, powiem wam szczerze, no ale nic. To i tak wydaje mi się, że bardzo późno taki ładunek wzięłam. Jak na już w sumie 4 lata firmy. Słuchajcie, jak już się wszystko wyjaśniło, to ja nabrałam ochotę na jedzenie. Jestem teraz strasznie głodna, bo dużo nie jadłam ani wczoraj, ani dzisiaj. Jak już mi po prostu nerwy puściły, jak już wszystko jest po prostu załatwione, no to mogę dopiero spokojnie jeść. No więc jesteśmy we Włoszech, to zobowiązuje. Więc zrobiłam sobie zwykłe spaghetti z takimi pomidorami, z przecierem, które zrobiliśmy z mamą. I to jest takie spaghetti, raz żelazowe, ale 2. Że ono jest gotowane w tym właśnie w passacie. Pierwsze je podgotowałam w wodzie. I ta woda dosyć mocno wyparowała. Ja tak zawsze nie lubię wylewania takiej wody z gotowania przez okno. Jak muszę oczywiście tak samo robię, tak wszyscy inni kierowcy, ale to takie mi się zdaje zawsze takie chamskie. No ale wiadomo, że wszyscy to robimy. No i w każdym razie, i wtedy dodałam tą passatę i tak się tam gotowało te pomidory w tym, więc zobaczymy. Nie jest źle, aczkolwiek ja już się nauczyłam, że jak robię makaron w domu, to zawsze robię po prostu sama. Makaron właśnie taki, dodaję zawsze trochę mąki ryżowej, jakiejś tam orkiszowej albo coś w tym stylu. No i w sumie jest po prostu lepszy niż ten. Ale jak to mówią, lepszy rys niż nic. W trasie wszystko co ciepłe i świeżo zrobione jest na wagę złota, więc jest good. Powiem wam, że już bym chciała do domu wracać. Drugi tydzień w trasie. Czwartek. Jeszcze cały tydzień przede mną. Cięcia. Niedobrze, bo widzicie, gość przede mną stanął. Tu mam nową kartę. Takie zimne powietrze leci. Musimy uważać, żeby nikogo nie przyjechać. Że będziemy stać. Że wprost jest miejsce akurat.
Jest łatwiej nam wyjechać. Tu jest exit. Muszę Wam przyznać, że pomimo tego, że na ACL, czyli Air Cargo Logistics, to jeździłam jeszcze w 2013. Tak po prostu jak tutaj przyjechałam i to tak jakby po prostu było wszystko jeszcze całkiem żywe, jakbym praktycznie to dopiero robiła. To jest ciężka praca, bardzo ciężka, bo długo się stoi, długo się czeka, a w ogóle się nie odpoczywa. A później się jeździ bardzo dużymi nocami, więc pod tym względem to jest dość mocno niewdzięczna praca. Dobra, orientujmy się teraz. Ushita, gdzie jest Ushita? Tu jest Ushita. Teraz muszę jakoś zapłacić, ale takie same obydwie, nie? A, to nie działa? Nie, działa. Jak tu teraz zapłacić? Bo kartą można. A, tu chyba, nie? Albo? Nie poszło, tak? Czyli kartą po prostu. 15 euro za 9 godzin stanie. Jakiś paragon albo coś? A jest tutaj. No dobra. Także na pracę na lotniskach to powiem Wam szczerze, że jakby się ktoś wybierał, to zależy z jakich powodów. Jeżeli jest za to rzeczywiście jakoś lepiej zapłacone, no to tak, ale to jest gorsze niż gabaryty. Ta sytuacja na dzisiaj wygląda tak, że mamy 1600 do celu. Jest czwartek, 20, więc w ogóle to jedziemy przez Savonę, czyli tą taką drogą wzdłuż morza. Trochę szkoda, bo ona jest widokowo przepiękna i szczególnie po tej stronie. Zawsze jakoś jadę w drugą stronę, więc muszę tak patrzeć, nie? Tak, to po lewej stronie będziemy mieć morze, piękne widoki, ale nic nie zobaczymy. Więc szkoda, stracona szansa widokowo. Natomiast jest też taka opcja, żeby jechać w ogóle przez Frejus, przez tunel, pamiętacie? Jechałam tam koło, trochę niżej niż Mont Blanc tunel. No ale to jest opcja raz, że droższa, dwa, że cięższa. W ogóle obie te drogi są trudne. Natomiast Frejus zdecydowanie jest jeszcze jednak cięższy, no i też droższy, bo sam przejazd w zaokrągleniu kosztuje 400 euro, a tutaj też są górki, tutaj spalanie też będzie duże, natomiast no przynajmniej nie ma żadnego Frejusa do opłacenia. Więc tak obstawiam, że dzisiaj dojadę gdzieś tam za Marsylię nad ranem. Tak czy inaczej na 2 strzały tego nie zrobimy, bo jest za dużo górek. Do Madrytu też będzie trochę podjazdów, a tutaj mamy praktycznie, że 40 ton całości, więc Volvi nie będzie taki szybki na podjazdach jak normalnie. Także proszę Państwa, rozpoczynamy tą nockę, nie mamy kawy. Na razie nie mam ochoty, porządnie nie zjadłam. Raczej czuję się wysuszona i w ogóle bolą mnie tutaj żebra. Już posmarowałam amolem i po prostu było po południu tak gorąco, że pierwszy odpaliłam auto, schłodziłam na odpalonym silniku i wtedy włączyłam klimę postojową i udało mi się zasnąć na godzinę i bardzo mocno spałam, ale się obudziłam. Taka się czułam klimą zimno, pod kołdrą gorąco i nie mogłam znaleźć w ogóle na siebie miejsca i jakoś tak mnie po prostu przywiała ta klima. Może amol zareaguje w miarę szybko, ale ewidentnie po prostu czuję się przywiana na żebrach. Jeszcze tego mi brakuje, żebym jakieś sobie zapalenie zrobiła z klimatyzacji w październiku. Trzymajcie kciuki, żeby teraz już było wszystko z głowy, żeby wszystko było dobrze. Ta trasa jest trudna, już styknie tym razem, styknie.
Can I have Americano? Uno americano. Un Americano to go. And orange juice. Orange juice? Uno. Juice, yes. Thank you, bye. Ciao, grazie. Jednak jest zimno, powiem wam, że się zrobiło zimno. Tu mam sok świeżo wyciśnięty. Nie wiem, czy wy widzicie, a tutaj mam kawę. Wolwi, otwórz się. Dobrze. No więc nie wiem, czy słyszeliście, tu jest sok pomarańczowy. Taki czuć skórką, gorzki, fajny. Tu jest kawa. To jest Americano po włosku. Ale jest dobre. Włosi to są Włosi, to jest wszystko porządne, ale powiem wam, że nie wiem, czy się troszkę nie przebiorę. A może zacznę po prostu od zmiany. Co mam na górze? Z tego kursu mam po prostu największy bałagan w kabinie. Jest mi wstyd przed wami. Osobą jestem zniesmaczona, ale język jest. 8 minut poszło. Gut gemacht, fahren. Allora. Żebym szybę w końcu miała. No i pięknie, pusta droga. Tak podejrzewam, że tamta droga to będzie mało uczęszczana. Więc spoko. No ale szkoda, że nic nie skończyło szkoły. Pół godziny jazdy, a ja już wstaję się przespać, bo już mi się spać strasznie chce, a ta droga jest naprawdę ciężka. Cały czas zwężki, zakręty, tunele, dużo osobówek, tutaj nie ma. Idę spać. Pół godziny, żeby nie wskoczyła 45. Nie wiem, próbujemy dalej, nie? Mam już prawie 4 godziny, więc teraz dokręcimy pół godziny pauzy i jedziemy dalej znowu. A teraz spać. I niestety rzeczywiście ten zjazd na Barcelonę jest zamknięty. 30 km dodatkowych.
A tamten wymyślił mi wcześniej zjazd, a sobie myślę, czemu on mnie gdzieś na jakiś zjazd ciągnie, jak tu jest znak Barcelona na wprost. No i widzicie? Gdybym miała 30 km, nie, tak to mam więcej. Kurde, no. 5 rano bez damy jeździć, no. Tacho przewalę znowu. I co za noc? Wszędzie dzisiaj są po prostu drogi jakieś w remontach. Przynajmniej się kończy. Tyle mam paliwa w sam raz, żeby dojechać, zatankować się na Figueres. I kurde, jeszcze 30 km mi dowali, no. Później się zastanawia, czy mi styknie, czy nie. S9, ale do czego to S9 jest? W sumie objazd to też nie wiemy. Dobrze, że jest jeszcze taka godzina, że samochodów nie ma. No nic, trzeba ufać tamtomowi, że wie co robi. Musimy zawracać w takim wypadku. Chyba. Już się to dało. Akurat w tym dosłownie momencie jest zamknięta autostrada z naszymi plecami. Pierwszy zjazd taki jest tutaj otwarty. Czemu to w sumie też nie widać? Zobaczcie, mamy szczęście, bo tutaj coś jest akurat. Wolałabym stację, ale stacji nie będzie. Ach, przynajmniej będzie cicho, to już jest coś. Myślę, że 5:30 będą już miejsca, nie? Już powstawały pany. Taki ładny, czysty tacho miałam. Widzicie, jak się już raz zacznie, no to tak później jest. Ostatecznie podsumowując, nie jestem daleko od założeń, bo zakładałam, że będzie 1040. No i 12-20 jazdy do celu. Tak bardzo mi zależało na tym, wiecie, żeby dojechać dzisiaj jak najdalej, bo wpadłam po drodze na to, że przecież to może w sobotę pracują, jeżeli to są Chińczycy. I sprawdziłam i pracują w sobotę do 17:30, więc tak się spinałam właśnie dlatego, żeby ostatniego dnia w sobotę jechać 4:30 bez pauzy, żeby to wiecie, spróbować rozładować i wtedy w poniedziałek już z czystym tachem startować, wiadomo, bo to jest, wiecie, nie wiadomo ile oni to będą rozładowywać, takie coś. Ta trasa jest tak powalona i ten klient jest tak nieprofesjonalny, że ciężko po prostu zgadnąć, co to się będzie działo w ogóle. Francja i co to była? A7 Barcelona, nie? Zamknięte i to jest 112, 561 przez 2006 Good! Lepiej nie będzie. No więc teraz, po pierwsze, to muszę sobie podnieść przód na poduszkach. Po drugie to iść od razu spać, póki jest jeszcze ciemno. Czyli jest tak, 5, powiedzmy, że 40 plus 9, 5 plus 9 jest ile? 14.
Czyli 14:40 startujemy. Ale tu jest ciemno. Tak normalnie w nocy to bym się tutaj bała spać. Bym zakładała, że na pewno to tutaj mnie okradną. Ale jest już 6 godzina, więc liczę na to, że może jednak mnie okradną. Więc słuchajcie, przeżyliśmy, ale trochę mi się tam nogi zatrzęsły w tym centrum. Całe szczęście o takiej porze zawsze po prostu można było skręcić rzeczywiście w prawo, cofnąć i wrócić tą samą drogą. Wtedy bym już całkiem straciła czas, a nie po to tam na zjazd zjeżdżałam. Natomiast wyjście cały czas było, ale trochę się tam postresowałam. Z takim ciężkim ładunkiem ciężko jest manewrować. No widzicie, bo ta nawigacja, gdzie ona chciała, no to tam dałoby się skręcić, tylko gdyby nie osobówki, jednak noc, wszyscy w domach, osobówki stoją na ulicach, ciężko by tam się było wyrobić, więc było trochę adrenaliny, koniec, nie? A teraz to wam dziękuję i do zobaczenia. Dalej sobie włosów nie umyję, kurczę, a takie dzisiaj wyczesałam już w ogóle, żeby takie końcówki aż były dosłownie tłuste. Ale wtedy później są takie ładniejsze po umyciu. Takie żywe. Takie nawilżone. No ale w każdym razie to nie dzisiaj prysznic jeszcze. Można zrobić pauzę 45 i oczywiście pojechać dalej, ale to się wiąże z tym, że o 45 minut ten dojazd do ostatecznego celu by mi się opóźnił, a nie chcę tego robić, bo mam 12,5 powiedzmy do celu, czyli 9 plus 3,5. To akurat, wiecie, jak mamy w sobotę się rozładowywać i walczyć, no to trzeba być tam jednak jak najszybciej. Naczynia połączone, po prostu gdzie sobie człowiek doda, tam później przyjedzie i później nie załaduje, później się okaże, że w poniedziałek będą rozładowywać cały dzień, że już nie załaduje, będę ładować dopiero we wtorek, albo mi ładunek w ogóle przepadnie i wtedy zamiast dojechać się rozładować gdzieś tam w piątek, i już po prostu w piątek wieczorem być w domu, to się okaże, że ja po prostu dojadę na piątek wieczór i już nie będę mogła rozładować i dopiero będę musiała w poniedziałek jechać, specjalnie się rozładowywać, więc spina na maksa, żeby to w piątek wieczorem ja chcę być w domu. Dzięki za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Graham Robinson, Adelmo Filo, Ariel Karp, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, DJ De Koning, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori, Dobos M. Tsaba, Ahmed Esmeroglu, Filip Bosanak, Mia Taichi.